Ja muszę sobie to zobaczyć, czy to jest... Co to w ogóle jest, bo ja nie wiem. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Mamy Azerbejdżan i Włochy i te piosenki dzisiaj skomentujemy. Zanim zaczniemy, to ja jeszcze Was szybciutko zaproszę na Twittera, na Xa właściwie. Zapraszam Was na profil Xowy dla tego kanału. Tutaj on się Wam pojawi. Kliknijcie, tam jest taki przycisk obserwuj. Bardzo mocno Was zachęcam do tego, żebyście właśnie mnie zaobserwowali. Naprawdę warto mnie tam obserwować. Co prawda nie wiem dlaczego, ale myślę, że warto. Zaczniemy sobie dzisiaj od Azerbejdżanu, który teoretycznie wybrał wcześniej niż Włosi, ponieważ pomimo, że Sanremo się odbyło wcześniej niż ten wybór Azerbejdżanu, to mieliśmy tydzień oczekiwania na decyzję, czy Oli pojedzie na Eurowizję, czy nie. No i okazuje się, że nie pojedzie, nie zdecydował się, pojedzie z Włoch Lucio Corsi, natomiast o tym będzie za chwilę, a na razie skupmy się właśnie na Azerach, którzy wybrali wewnętrznie, jak praktycznie co roku, i zdecydowano, że na Eurowizję z Azerbejdżanu pojedzie zespół Mama Gama z piosenką Run With You. Ja tej piosenki nie znam tego zespołu, nie słuchałam tego utworu w ogóle, więc będzie to dla mnie niespodzianka. Obejrzę sobie to teraz na żywo z Wami po raz pierwszy. Nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę, czego się mogę spodziewać, ale to się okaże za chwilę. Najpierw powiedzmy sobie tak jak zawsze o tym, jak Azerbejdżan radzi sobie na Eurowizji w ogóle w ostatnich latach. No i w ich przypadku sytuacja jest dosyć ciekawa, ponieważ oni kiedyś, jeszcze właściwie parę lat temu, byli na Eurowizji po prostu świetni. Potrafili w Eurowizję ewidentnie, zajmowali bardzo wysokie miejsca, bardzo często koło top 3 lub w top 3, potrafili wygrać. Więc naprawdę mieli świetną passę, która w ostatnich latach trochę im się skończyła. No w ostatnich latach trochę im się formuła już wyczerpała, ponieważ oni zaczęli eksperymentować trochę, co akurat uważam, że fajnie w miarę, ponieważ no zawsze lepiej eksperymentować niż stać w miejscu, ale Europa tego nie kupiła zbytnio. No i od 2 lat nie ma ich tak naprawdę w finale w ogóle. Jak będzie w tym roku, no to się dopiero okaże. Nie mam zielonego pojęcia, czego mogę się spodziewać od nich, a że jestem też sama ciekawa, co w tym roku Azerbejdżan dla nas przygotował, no to zapraszam Was już na moją reakcję na utwór Run With You. Chyba czuję, jak to będzie brzmiało mniej więcej. Mam już jakieś podejrzenia. Ale ten teledysk to wymyślili. Na razie mnie to nie porywa, powiem Wam. Dziwny ten teledysk wymyślili trochę. Znaczy no, jestem trochę oszukana, bo myślałam, że będzie bieganie. A, nie ma. O, ja montując filmiki Be Like. Nie, no to jest takie, powiem Wam, bardzo poprawne, bezpieczne, takie zero ryzyka, o. No miałam kiedyś taki telefon, moja babcia miała. O, nie no, turanksy tutaj są, okej. Nie spodziewałam się tutaj ich zobaczyć. Jak gdy mi coś nie wyjdzie podczas montażu. O, Fahri, okej. Dobra, czyli oni tu będą zapraszać wszystkich z ostatnich lat z Azerbejdżanu do tego klipu. Większą zabawę mam z tego teledysku niż z piosenki. Piosenka, no taka... Znaczy, ani mnie to nie boli, ani mnie to nie grzeje. No to jest takie... średnie. Bardzo bezpieczny wybór. No, posłuchałam tego Run With You i po pierwsze, ja się czuję bardzo oszukana, ponieważ myślałam, że będzie tam bieganie, a tam było 0% biegania. Nie no, żartuję. Okej, wiecie co? To była bardzo taka poprawna i bezpieczna piosenka, która nie miała chyba zrobić na mnie ani wrażenia negatywnego, ani pozytywnego.
Jakby nie wiem, co oni chcieli za bardzo osiągnąć tym utworem. I ja mam wrażenie, że do mojego odbioru wobec tej piosenki bardzo pasuje słowo neutralny. To nie było ani właśnie złe, ani dobre. To mi się kojarzy trochę z takimi piosenkami, które na przykład lecą sobie gdzieś w sklepie, jak robimy zakupy, które mają na celu ani nie rozproszyć naszej uwagi negatywnie, ani pozytywnie. W sensie, żeby nasze skupienie nie szło bardziej na piosenkę niż na produkty w sklepie, to takie piosenki właśnie w sklepach lecą, bo one są na tyle neutralne, żeby właśnie nie rozpraszać uwagi klientów. I wydaje mi się, że to jest piosenka trochę z takiej kategorii. W sensie, czy to źle, czy to dobrze, no to już sobie ocenicie sami, bo są ludzie, którzy lubią takie piosenki na zasadzie, żeby coś sobie tam w tle brzęczało. Ale no ja jestem raczej z osób, które kiedy sobie już włączają jakąś muzykę, to chciałabym, żeby ona robiła na mnie jakieś wrażenie. A tutaj no tego wrażenia nie było. Co też nie oznacza, że to było na przykład tragiczne, bo tak jak mówię, to było bardzo neutralne. W sensie ja się nie czuję skrzywdzona tym utworem, ale nie czuję się też tym utworem rozpieszczona w żaden sposób. I ja w ogóle muszę sobie sprawdzić, bo ja powiedziałam, że to jest zespół, a tutaj w sumie jeden gościu śpiewał. I ja muszę sobie to zobaczyć, czy to jest... Co to w ogóle jest, bo ja nie wiem. To jest zespół, ale to śpiewał jeden gościu i oni są jacyś tacy dosyć znani w Azerbejdżanie. Okej, dobra, ja ich nie znałam. Ocena dla Azerbejdżanu. Mam zagwozdkę, ale chyba ja bym poszła w tym kierunku, że powiedziałam, że to jest bardzo neutralny utwór i wydaje mi się, że ocena też powinna być neutralna, bo wydaje mi się, że to koniec końców będę miała gdzieś w środku swojego rankingu i chyba i to słowo neutralny i właśnie to, że będę to miała gdzieś w środku rankingu, tak myślę, chyba podpowiada mi, że ocenę powinnam tutaj wystawić 3. W sensie, no bo 2 to będzie za mało, bo to nie było aż takie złe, to nie zrobiło na mnie jakiegoś bardzo złego wrażenia. 4 to będzie za dużo, no bo 4 to już powinna być piosenka, która jest taka fajna i do której ja bym chciała wrócić. Więc chyba poszłabym w stronę 3. Wydaje mi się, że ta ocena najbardziej mi tutaj leży w przypadku Azerbejdżanu tegorocznego. Jakie zespół Mama Gama ma szansę na Eurowizji w maju? Powiem Wam, że trochę się nad tym zastanawiałam chwilkę po przesłuchaniu tego utworu, ale wydaje mi się, że chyba finału tutaj ja nie widzę. A czy wiecie co, to jest właśnie takie za bardzo neutralne, to się tak bardzo mocno nie wyróżni. No chyba, że wymyślą jakiś naprawdę niesamowity staging do tego, ale z kolei no też to by było chyba takie już trochę szycie na siłę, ale mimo wszystko ja sobie tak spojrzałam na to właśnie, kto jest w tym półfinale, żeby sobie też to odświeżyć, zanim Wam tutaj wydam jakiś osąd i werdykt. I powiem Wam, że wydaje mi się, że jest co najmniej 8-9 innych piosenek, których jestem pewna bardziej w finale niż tego. W sensie nie mówię, bo jakaś tam niewielka szansa moim zdaniem jest, ale też z drugiej strony no wydaje mi się, że właśnie to się za bardzo nie wyróżni. To będzie takie neutralne, chociaż no może. Myślę, że jeżeli już, to obstawiam takie 9., 10. miejsce w półfinale. Myślę, że nic więcej tutaj ten zespół raczej nie wykręci. Chociaż no może jeszcze ta piosenka mi się wkręci. Może. To było w niej coś takiego sympatycznego. Okej. Ja myślę, że jeśli chodzi o Azerbejdżan, to by było na tyle. Przejdźmy sobie do Włoch. No i tutaj w przypadku Włoch będę miała trochę więcej do powiedzenia, chociażby z tego względu, że jedzie na Eurowizję Lucio Corsi z piosenką Volevo essere un duro, ale nie wygrał on Sanremo, bo wygrał Oli, który jednak po tygodniu jakby podejmowania tej decyzji, czy idzie na Eurowizję, czy nie idzie, stwierdził jednak, że nie, że niestety nie pojedzie i na jego miejsce wszedł właśnie Lucio Corsi. Chciałabym się też odnieść ogólnie do tegorocznego Sanremo,
powiedzieć, czy mi się podobało, czy nie. Troszkę może coś powiedzieć właśnie na ten temat, jak to wypadło, co ja o tym myślę, bo oglądałam nie wszystkie seraty, ale oglądałam cały finał i oglądałam w tygodniu jedną seratę. No i oczywiście najważniejsze, zareagować na piosenkę Volevo essere un duro. Piosenkę znam, słuchałam jej zarówno w wersji studyjnej, jak i widziałam występ 2 razy, ponieważ właśnie w tej seracie, którą ja oglądałam w tygodniu, to on był. No i potem widziałam jeszcze w finale jego występ. Także tutaj nie ma dla mnie żadnego zaskoczenia, ponieważ wiem, co będę oglądać i czego będę słuchać. Natomiast jeszcze zanim do tego przejdę, no to standardowo powiedzmy sobie, jak Włochy radzą sobie na Eurowizji w ostatnich latach. A radzą sobie moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze, ponieważ no od powrotu właściwie to oni najczęściej są gdzieś w okolicach top 10, albo są w ogóle w top 10. Często są też nawet wyżej, bo są w top 5, top 3. Wygrali również w 2021 roku niedawno. Więc no radzą sobie bardzo dobrze, to trzeba przyznać. No a jak sobie poradzą w tym roku, to dopiero się okaże. I ja już Was teraz zaproszę na moją reakcję na piosenkę włoską. Słuchajcie, jeszcze zanim on zacznie porządnie tę piosenkę, to ja muszę to powiedzieć, że ma zajebisty strój. Cały ten imidż, właśnie ten strój, fajne to jest. Wiecie co? No nie porywa mnie to na tym etapie. Znaczy, czuję w tym szczerość, czuję w tym autentyczność, ale brakuje mi tutaj pazura, jakiejś takiej kulminacji. Brakuje mi czegoś takiego, co by mnie w tym zafascynowało tak bez reszty. Takie sympatyczne, ale chyba właśnie tylko sympatyczne. Właśnie chciałabym, żeby tam było coś takiego kulminacyjnego bardziej. No, duży plus to jest właśnie taki, że widzę autentyczność i szczerość tej piosenki i w ogóle takiego przekazu też artystycznego. No i mamy takie gitarowe, fajne wstawki, to jest fajne w tej piosence. No, ten fragment jest chyba najlepszy. No, w ogóle ta piosenka ma 3 minuty w sumie, więc nie muszą skracać. No ja chyba ani nie jestem fanką, ani nie jestem antyfanką. Te gitary są fajne, to jest super. I imidż jego sceniczny. Ale szału jakiegoś nie czuję tutaj, niestety. Chociaż sympatycznie, Co ja mam tutaj powiedzieć w tej sytuacji? Zastanawiam się, bo ani mnie to nie wgniotło w fotel, ani mnie to nie bolało. W takim sensie, że widzę tutaj i plusy tej piosenki wykonania i minusy, bo wiecie, fajne było to, że ja czułam tutaj taką szczerość właśnie tej piosenki, że ona jest taka właśnie szczera w swojej prostocie, że nie ma tutaj jakiegoś przekombinowania, że to właśnie ta prostota miała zadziałać na widza i słuchacza i uważam, że to jest właśnie plus. Minusem jest samo to, że piosenka raczej nie wywarła na mnie wielkiego wrażenia. Raczej mnie pozostawiła z takim niedosytem i z takim poczuciem, że mogłoby się tam trochę więcej dziać. Ja nie wiem, może to jest kwestia mojego ADHD i tego, że żeby przykuć moją uwagę jakoś mocniej, to ja potrzebuję jakiegoś takiego intensywnego czegoś w muzyce, jakiegoś takiego kulminacyjnego i tutaj tego nie było. Ale po prostu nie zadziałało to chyba na mnie tak jak miało. Natomiast całościowo było sympatycznie. To jest takie z kolei tutaj w przypadku Włoch słowo, które ja bym powiedziała, że pasuje mi bardzo mocno do mojego odbioru całej tej piosenki. Czy sympatyczny odbiór to jest to, o co chodziło tutaj? Wydaje mi się, że to jest trochę za mało chyba. No nie wiem, ja mam takie poczucie, że jednym uchem mi to wpadło, drugim mi wypadło i jakoś po prostu to nie zostaje ze mną na dłużej. Nie mam takiego pociągu, żeby tego słuchać cały czas, pomimo, że czuję tutaj właśnie taką autentyczność i szczerość. Natomiast też wydaje mi się, że ta szczerość i autentyczność nie do końca mi osobiście wystarcza w momencie, kiedy ja piosenki po prostu samej w sobie nie czuję
I to jest ten problem, jaki ja tutaj mam. Muszę tę piosenkę jakoś ocenić i też nie wiem. Wydaje mi się, że chyba muszę podejść tutaj podobnie jak w przypadku Azerbejdżanu, bo też widzę plusy i minusy i też to nie zrobiło na mnie ani złego, ani dobrego wrażenia pod różnymi względami. I chyba bym tutaj też poszła w stronę trójki, tak mi się wydaje, no bo dwójka to będzie za mało, no może 2+, 3, coś właśnie w tych okolicach. Ja na ten moment się na pewno nie zdecyduję, czy to jest 2+, czy 3, a to jest na tyle niewielka różnica, że chyba czuję potrzebę zostawienia otwartej kwestii oceny tutaj w takim minimalnym chociaż stopniu. Jak Włochy wypadną na tegorocznej Eurowizji? Oczywiście na wstępie wiadomo, Włochy są w finale automatycznie, więc nie muszą się tym martwić, że się na przykład nie zakwalifikują, no bo oni po prostu już tam są, więc na tym się dzisiaj skupię, żeby ocenić ich szanse właśnie w finale. I wiecie co, ja myślę, że chyba tutaj ja bym się spodziewała trochę słabszego może wyniku niż w ostatnich latach, w sensie to nie będzie może słaby wynik. Myślę, że na pewno nie będzie Lucio Corsi na końcu, ale czy on będzie w top 10 z tą piosenką? Zastanawiam się nad tym mocno. Wiecie, ja mogę to troszeczkę odbierać przez swój pryzmat odbioru tej piosenki, ale wydaje mi się, że w ogóle my jako społeczeństwo ogólnie jesteśmy troszeczkę spragnieni takich mocniejszych emocji, jesteśmy troszeczkę właśnie tacy rozproszeni, jeśli chodzi o naszą uwagę i też wydaje mi się, że żeby przykuć tak uwagę widza, to coś mocniejszego się powinno tutaj dziać, tak koniec końców. Przy czym no też będziemy mieli jury, które podejrzewam, że może mocno wywindować ten utwór do góry. Natomiast czy widzowie w to pójdą? Wydaje mi się, że mamy w tym roku sporo takich bardzo intensywnych piosenek, które bardzo mocno mogą zadziałać na telewidzów i to nie jest jedna z tych piosenek. Wydaje mi się, że to w przypadku widzów właśnie przed telewizorami może trochę zginąć gdzieś w tym natłoku takich mocnych i intensywnych utworów i stagingów. Końcowo ja Wam powiem, że obstawiałabym tutaj jakieś takie miejsca w okolicach top 10, może poza top 10 bardziej niż już w top 10, może jakieś miejsce 13, może 14. Gdzieś ja w tych okolicach przeczuwam, że Lucio Corsi może skończyć. No biorąc pod uwagę to, co ja sądzę zarówno o tym, jak jury zareaguje na ten utwór i jak widzowie zareagują, to wydaje mi się, że gdzieś chyba te okolice byłyby najodpowiedniejsze, żeby tak wskazać na ten moment. No i tak jak wspomniałam wcześniej, ja się jeszcze odniosę do tego, czy piosenka, która de facto wygrała całe Sanremo i teoretycznie mogłaby pojechać na Eurowizję z Włoch, była moim zdaniem lepsza, czy nie. No i tak jak mówiłam wcześniej, Sanremo wygrał Oli, ale on się nie zdecydował na wyjazd na Eurowizję, więc na jego miejsce automatycznie wszedł właśnie Lucio Corsi. To on pojedzie po prostu reprezentować Włochy na Eurowizji 2025. Ja bym się chciała też odnieść właśnie do tego, którą piosenkę koniec końców ja wolę. Czy ja się cieszę bardziej właśnie, że to jednak Lucio Corsi, czy wolałam, żeby pojechał Oli. No i tutaj, jeżeli ja mam być szczera, ja już z góry Was bardzo przepraszam, ale piosenka Oliego totalnie mi nie podeszła. No, mam nadzieję, że mnie za to nie zbijecie. To był zupełnie nie mój klimat. Nie przekonała mnie tamta jego piosenka, więc ja chyba koniec końców skłaniam się ku temu, że lepiej, że pojedzie Lucio Corsi, no bo jego piosenka jednak ma w sobie jakieś takie pozytywne strony też, a w przypadku Oliego, za bardzo tam mi się nic nie podobało w tej piosence. W sensie, to była ballada z gatunku takich, które mnie za bardzo mocno nie przekonują.
Więc no też nie wyobrażam sobie tutaj kłamać i mówić wam, że ja byłam zachwycona, kiedy po prostu mnie dosyć nużyła jego piosenka niestety. Z całym szacunkiem oczywiście do niego, bo ja też tak jak zawsze podkreślam, mam bardzo duży szacunek. Nawet jeżeli jakaś piosenka tak po ludzku mi się nie podoba, to nie chciałabym zostać odebrana jako jakaś hejterka. I tutaj płynnie możemy sobie właściwie przejść też do tego, jak to Sanremo w tym roku wyglądało. No i tutaj na wstępie muszę wam powiedzieć, żebyście sobie też nie myśleli, no bo ja Sanremo oglądam tak bardziej z doskoku od 2 albo 3 lat, więc ja na pewno nie uważam się za żadną ekspertkę od Sanremo. Nie jestem też aż taką fanką, żebym po prostu pochłaniała to w ilościach niesamowitych i siedziała każdego wieczoru do samego końca. Ja mam duży szacunek właśnie do tego, jaką legendą samą w sobie jest festiwal Sanremo, więc tutaj no trzeba to podkreślić, że ta tradycja jest bardzo długa, dłuższa niż nawet w przypadku samej Eurowizji, więc to nie są takie typowe preselekcje i myślę, że nie należy też tego tak traktować, ja też tego tak nie traktuję, natomiast no jest to w pewnym sensie no też format wyboru reprezentantów włoskich na Eurowizji, więc poniekąd możemy to ocenić trochę jakby przez dwa sitka, no. No i w tym roku tam na Sanremo zmienił ich się ten taki, no, jak to powiedzieć, wybieracz piosenkowy. I tak, no w zeszłych latach mieliśmy taką sporą różnorodność gatunkową, bo były i ballady, i jakieś piosenki popowe, i bopy, i rockowe piosenki, i hip-hop, i jakieś kontrowersyjne, i śmieszne rzeczy się tam pojawiały, więc naprawdę było w czym wybierać. I była spora dynamika właśnie tych utworów, pomimo, że to wszystko było, no wiadomo, jak to Sanremo, bardzo długie. No w tym roku mieliśmy trochę inne podejście, ponieważ bardzo, bardzo dużo tych utworów było do siebie podobnych, moim zdaniem, tak klimatem. Mieliśmy dużo wolnych piosenek, mieliśmy bardzo dużo ballad, więc ja w tym roku się trochę, no, zawiodłam. Jako że no ja też nie jestem balladziarą. Jeżeli ktoś jest balladziarzem, jeżeli ktoś lubi takie sanremowskie ballady, to całkiem prawdopodobne, że ten rok właśnie był jego ulubionym rokiem Sanremo w ostatnich latach. No ja raczej powiedziałabym, że wolałam taką różnorodność, wolałam, jeżeli miałam większy wybór. No mówię, raz, że to wszystko jest bardzo długie i trwa do późna, a dwa, że jednak no właśnie kiedy jest ta różnorodność i dynamika całego show przez te piosenki, to też mi się to inaczej ogląda, a tu w tym roku no wydaje mi się, że raczej ja jakaś bardzo zachwycona nie byłam. Natomiast no to jest Sanremo, wiadomo, że Sanremo się będzie rządziło swoimi prawami. Też wydaje mi się, że to jest skierowane do trochę innego odbiorcy niż ja z moim ADHD. Natomiast no w tym roku ja poczułam rzeczywiście, że ktoś inny wybiera te piosenki. I ja odebrałam to raczej in minus niż in plus. I teraz ja muszę wybrać piosenkę z tych dwóch, którą ja wolę. I powiem wam, że no ja wiadomo, zawsze się zastanawiam, kiedy mam wybrać jedną z dwóch i mam taki filmik, że oceniłam 2 piosenki i wybieram właśnie. Ale no w tym akurat przypadku jest mi jeszcze ciężej, no bo bardzo zbliżone oceny wydałam tutaj przy tych piosenkach. I wiecie co, ja nie wiem, czy ja bym tutaj nie zostawiła tego takiego podzielonego na 2 kategorie. W sensie tak, za jakąś taką autentyczność i sam przekaz muzyczny, no to wybrałabym Włochy, natomiast za samą piosenkę to mimo wszystko chyba Azerbejdżan. Natomiast koniec końców, gdybym już naprawdę, ale to naprawdę musiała wybrać z tych 2 utworów, to chyba wybrałabym Azerbejdżan. Chociażby dlatego, że nie widziałam ich na żywo, więc nie wiem, może oni też mają fajną autentyczność i prawdziwość na scenie. No to dopiero zobaczę gdzieś tam później. No i w zasadzie ode mnie to by było chyba na tyle w tej chwili. Ja wam bardzo mocno dziękuję, że obejrzeliście ten filmik. Zachęcam was do tego, żebyście zajrzeli na tego mojego Twitterza i zaobserwowali mnie tam.
Dajcie oczywiście subskrypcję, jeżeli jeszcze nie daliście tutaj na tym kanale. Bardzo mocno Was zachęcam, to jest bardzo ważna rzecz, żebyście dali te subskrypcje, naprawdę, to jest mega ważne. Zostawcie oczywiście swoje opinie, którą piosenkę z dzisiejszych wy wolicie, czy Wam się podoba jedna, czy druga, czy może właśnie w przypadku tego Sanremo woleliście jednak piosenkę Oliego i żeby to on pojechał z Włoch na Eurowizję. Dajcie po prostu znać, co myślicie, chętnie to poczytam, a tymczasem ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia wkrótce.